Rules without relationships lead to rebellion. Reguły bez więzi prowadzą do buntu. Truth without relationships leads to rejection. Prawda bez więzi prowadzi do odrzucenia. Isn't it interesting that in your country, as in my country, Czy to nie ciekawe, że zarówno w waszym, jak i w moim kraju research shows badania naukowe dowodzą, the majority of young people want to learn spiritual truth from their parents, not a priest or pastor. że ciekawym jest, że młodzi ludzie chcą poznawać treści duchowe i zasady wiary od swoich rodziców, a nie od księży czy pastorów. And that's the way it should be. I tak powinno być. The church should minister to the parents, Kościół usługuje rodzicom, and the parents minister to the kids. a rodzice swoim dzieciom. I think that's God's progression. I to jest progresja zaprogramowana przez Boga. We're going through 7 principles of building a relationship. A dzisiaj mówimy o 7 zasadach budowania więzi. The first was affirmation. Pierwszym była afirmacja, To affirm a child's emotion. by potwierdzić emocje dziecka. If somebody is happy, be Jeżeli happy ktoś jest with them. szczęśliwy, bądź wraz z nim szczęśliwy. If they are sad, Jeżeli się smuci, share their sorrow. miej udział w jego smutku. Second, Druga, acceptance. akceptacja. Unconditional acceptance. Bezwarunkowa akceptacja. Accepting a child for who they are in the image of God. Akceptuj dziecko, kim jest, jako obraz Boga. Third, appreciation. Trzecie, docenianie. That Tony and Agnes so wonderfully dealt with. Antoś i Agnieszka tak doskonale sobie poradzili z tym tematem. You made me want to have younger children again. Ja, patrząc na was, chciałem mieć znowu młodsze dzieci. When we express appreciation to our child, Kiedy wyrażamy docenianie naszemu dziecku, it gives them that sense of significance. daje mu to poczucie znaczenia, That they've done or said something worthwhile. że uczynili coś lub wykonali, powiedzieli coś warte wysiłku. My approach is this. I moje podejście jest takie. Someone's turning the lights down. Ktoś znowu wygasił światła. Thank you. Dziękuję. Take your hand off the switch. Proszę usunąć rękę z tego suwaka. Catch your children doing things right and express appreciation. Ilekroć dziecko coś zrobi dobrze, chciej to docenić, Before you ever catch them doing something wrong and discipline them. zanim będziesz próbował go dyscyplinować lub korygować. Fourth, Po czwarte, affection. wyrażanie uczuć, okazywanie uczuć. When we show affection to our children, Kiedy okazujemy uczucia swojemu dziecku, it gives them a sense that I am lovable. daje mu to poczucie, że jest kochanym. And as Tony and Agnes so clearly pointed out, Jak Antoś i Agnieszka tak jasno to wytłumaczyli. Dad, Tato, if our children don't find love from you and me, jeżeli twoje i moje dzieci nie znajdą miłości w tobie i we mnie, they're going to turn to their peers. wtedy zwrócą się do rówieśników. Every young person is going to prove to him or herself, I am lovable. Każdy chce sobie udowodnić, że jest godzien miłości. Then, availability. Wreszcie dostępność. Oh, this is so critical. A to jest tak krytycznie ważne. When we are available to our children, Kiedy jesteśmy dostępni dla naszych dzieci, it says to that child, to mówi dziecku, I am important to my daddy. jestem ważny dla mojego taty. I am important to my mother. Jestem ważny dla mojej matki. And you know, I liked what you said, Tony, I podoba mi się to, co Toni powiedziałeś. about the Jesus for Children video. O tym wideo dla dzieci. What a great tool to use to be available to spend time with your children in a creative way. Doskonałe narzędzie, by w sposób kreatywny spędzić czas ze swoim dzieckiem. Now, the next principle. Ale teraz kolejna zasada. Approach your child's world. Wejdź w świat twojego dziecka. Step into your child's world. Chciej wkroczyć w jego świat. Why do we always have our children go where we want to go? Dlaczego dzieci muszą zawsze iść tam, gdzie my chcemy, by poszły z nami? Do what we want to do. Muszą robić to, co my chcemy, by robili. Eat where we want to eat. I by jadły to, co my chcemy zjeść. Eat what we want to eat. Eat not only where we eat, but what we A eat. także i tam, gdzie my chcemy zjeść.
and do what we want to do. i robić to, co my chcemy robić. Step into your child's life. Chcemy wkroczyć w jego życie. The Apostle Paul said in 1 Apostoł Paweł Corinthians powiedział 13, w 1 Korynth 13, love does not demand its own way. miłość nie domaga się zawsze własnej racji. So what does love demand? Czego miłość oczekuje? The other person's way. Dobra drugiej osoby. Mom, dad, Mamo, tato, step into your child's world. chciej wkroczyć w świat swojego dziecka. For every one of you fathers here, I dla was wszystkich ojców, I can guarantee you, gwarantuję wam, you step into your child's world now, jeżeli teraz wkroczysz w świat swojego dziecka, they will step into your world later. oni później będą chcieli wkroczyć w twój świat. I cannot tell you how many times I played with Barbie doll. Nie jestem wam w stanie powiedzieć, ile razy musiałem się bawić lalkami Barbie. I was so upset when she and Ken divorced Byłem taki zawiedziony i zirytowany, kiedy się rozwodziła z Kenem. because one of my daughters was into Barbie. Bo jedna z moich córek była zafascynowana światem Barbie. Here I'm a grown man A ja, dorosły mężczyzna, and I'm standing in front of the Barbie section in the store stoję w sekcji Barbie w sklepie buying a Barbie dress i kupuję sukienki dla Barbie. and then going home. Potem wracam do domu. Honey, I got a surprise for you. Kochanie, mam niespodziankę dla ciebie. And then sitting on the floor and dressing Barbie. I siedzę na podłodze i ubieram lalkę Barbie. You know what that would say to my little girl? Wiecie to, co komunikowało mojej małej córeczce? What I like, my daddy likes. To, co ja lubię, mój tatuś lubi. What I care about, my daddy cares Na about. czym mi zależy, tatusiowi zależy. Step into your child's world. Chcieli wkroczyć w świat swojego dziecka. When my son was 11 years old, Kiedy mój syn miał 11 lat, he got into comic books, on był zainteresowany komiksami. especially the Hulk and Spider-Man. A szczególnie panem Hakiem i człowiekiem pająkiem. So when I would travel, Kiedy ja byłem w podróży, I'd go to the comic book stores wtedy kupowałem komiksy. and I'd have his list of all of his comic books Miałem listę tych, które go interesują and I'd say, "Do you have a Spider-Man that's not on this list?" i pytałem się, czy macie człowieka pająka? They always would. Oni zazwyczaj mieli. So I'd buy it I wtedy kupowałem. and I'd go home. Wracałem do domu. Son, I got a surprise for you. Mówiłem, synu, mam niespodziankę dla ciebie. And we would sit on the floor together reading Spider-Man. I siedzieliśmy razem na podłodze i czytaliśmy ten komiks Człowiek Pająk. You know what that said to my little son? Wiecie, co to komunikowało mojemu małemu synowi? My dad cares about what I care about. Mojemu tatusiowi zależy na tym, co mnie interesuje. I came to Poland a number of years ago. Kilka lat temu przyjechałem do Polski. Boy, it must have been 18 years ago. 18 lat temu. They wanted me to do a conference on a Saturday morning. I proszono, bym wygłosił wykład w sobotę rano. Said I can't do it. Powiedziałem, nie mogę. They said you have to do it. Ale musisz mi, powiedzieli. I said I can't do it. Powiedziałem, nie mogę. They said why? Dlaczego? Zapytali. I was almost afraid to tell them Prawie głupio mi było się przyznać, dlaczego. because I told them Ale w końcu wyznałem. I've got to go find my son a Spider-Man in Polish. Słuchajcie, muszę znaleźć komiks Człowiek Pająk w języku polskim. And the markets are open Saturday morning. A wasze sklepy w sobotę są otwarte tylko w godzinach dopołudniowych. For 6 hours, Przez 6 godzin I went from market to market, chodziłem od sklepu do sklepu, kiosk to od kiosk. kiosku do kiosku. Finally, at 2:00 in the afternoon, Aż w końcu o 2:00 po południu I found a used Spider-Man in Polish. znalazłem używany egzemplarz komiksu w języku polskim. I was so desperate, Byłem tak zdesperowany, I'd have paid $1,000 for it. że byłem gotów zapłacić $1000 za niego. And they only wanted 50 cents. A on kosztował tylko 50 centów. So after I bought it, Kiedy go kupiłem, I told them I would have paid you $1,000. powiedziałem, słuchajcie, gotów byłem zapłacić $1000. But I took the comic book home. Ale wziąłem ten komiks do domu. Son, I got a surprise for you. Synu, mam niespodziankę dla ciebie. Later, his mother told him, Później jego matka mu powiedziała, "Do you know what that cost your father?" czy masz pojęcie, ile to kosztowało twojego tatę? He didn't do a conference.
odwołał konferencję. He would have sold books, Mógł sprzedawać książki. would have been given an honorarium. Na pewno otrzymałby honorarium. And he said no to all of that to find you a comic book. Ale odpowiedział na wszystko nie, by znaleźć dla ciebie ten komiks. Can you imagine what that said to my son? Czy wiecie, co to komunikowało mojemu synowi? Here my dad is traveling all over the world, Oto mój tato podróżuje po całym świecie, but he cares about my comic books. a jemu zależy na tym, co mnie interesuje. Oh, dads, Ojcowie, that builds a bridge. to buduje pomost. When my son was 10 years old, Kiedy mój syn miał 10 lat, he was into sports cars. był zainteresowany samochodami We'd sportowymi. be driving down the road. I jechaliśmy ulicą. Daddy, that's Tato. a Lamborghini. Lamborghini. That's a Porsche. Tato, to Porsche. That's a Jaguar. To Jaguar. So I thought, Ja pomyślałem, he's into sports cars. interesują go samochody sportowe. So I wrote a letter to all the expensive sports cars people in Hollywood. I napisałem wtedy do kilku dealerów najdroższych samochodów w Hollywood. I said, I'm a desperate daddy. Powiedziałem, jestem zdesperowanym ojcem. I'll do anything to spend time with my kids. I chciałbym wszystko poświęcić na to, by poświęcić czas mojemu dziecku. I said, my son is into sports cars. Mój syn jest zainteresowany samochodami sportowymi. I said, if I pull him out of school I kiedy skończy szkołę, on a certain date pewnego dnia and bring him to Hollywood, przyjadę z nim do Hollywood. would you take us on a test drive? Czy moglibyśmy prosić o jazdę testową? Every single car dealer wrote back, yes. Każdy z tych dealerów samochodowych odpowiedział pozytywnie. Bardzo proszę. I pulled my son out of school. Zabrałem syna ze szkoły. We drove 3 hours to Hollywood. 3 godziny zajęło nam, by dotrzeć do Hollywood. And in 3 to 4 hours, I w ciągu 3 do 4 godzin we drove over $1.5 million worth of cars. jeździliśmy samochodami warte $1,5 miliona. We had a party together. Mieliśmy niezły ubaw razem. In fact, I had more fun than he did. Chyba ja miałem więcej radości niż on sam. Do you know what that said to my son? A wiecie, co to wyraziło mojemu synowi? My daddy cares about what I care Mojemu about. tatusiowi zależy na tym, co ja lubię. I have a staff couple with me. I jest tutaj ze mną pewne małżeństwo, współpracowników. They have about a 3-year-old son. Mają 3-letniego syna. He likes cars. On lubi samochodziki. He loves little box cars. Małe samochodziki. So my wife went to the store and bought a number of them to bring them over. Więc moja żona udała się do sklepu, kilka takich matchboxów kupiła, żeby zabrać z And powrotem. each day she will give him a car and I will give him a car. Pewnego dnia, codziennie ona jeden kupowała, następnego dnia ja. Because his world is cars right now. Bo jego świat to te małe samochodziki. This morning, Dzisiaj rano, his mother said to us, jego matka dzisiaj rano powiedziała, always when our son wakes up, zawsze gdy nasz syn się budzi rano, he says, I want to go play with my cars. mówi, chce się iść bawić moimi autkami. But this morning he said, Ale dzisiaj rano powiedział, I want to go play with Grammy Dottie. ale dzisiaj chce się bawić samochodzikiem od Doti. Why? Dlaczego? Because his Grammy Dottie stepped into his world. Bo babcia Doti wkroczyła w jego świat. And now he wanted to spend time with her. I teraz on by chciał z nią spędzić czas. Step into your child's world. Chcieli wkroczyć w świat swojego dziecka, And it says to them, what's important to them is important to you. by odkryli, że to, co dla nich jest ważne, jest równie ważne i dla ciebie. That builds relationships. To buduje więź.